the battle to them. Siemano widzowie Rise of Kingdoms, witajcie. Słuchajcie, dzisiaj temat zaczniemy sobie dość prosty, ponieważ omówimy sobie starą metę Openfieldu, jaka była, i popatrzymy sobie, jak to wygląda teraz na tej nowej mecie Openfieldu, już z nowym dowódcą Beku, czy BQ. Z prostego względu stwierdziłem, że wypadałoby wam w końcu zrobić takie podsumowanie, ponieważ nie będę ukrywał, że troszeczkę się zmieniło od tego, co kiedyś mieliśmy, nie? Troszeczkę się tutaj zmieniło kwestie takie, wiecie, co tam kiedyś w mecie było najczęściej używane, prawda? Ja tu mam nawet dla was takie nawet przygotowane jakby taką ala meciorę. Czyli tutaj będziemy mogli sobie porozmawiać jakby o nowej mecie, tak? Jak i o starej mecie. Czyli jak to wyglądało w wersji starym, co było w najlepszej, jakby tak powiedzieć, takiej powiedzmy top 5, w old mecie, w tierze S plus zwykłym S-ie A i B. No i też jak to wyglądało w tym momencie, czy tam wygląda w tym momencie, nie? Jeżeli tu jest jakaś rozbieżność dowódców, gdzieś one się pokrywają, to są tylko z tego względu, że mi się zdaje, że one miały tam jakiś okres, gdzie wiadomo byli użytkowani tu i tutaj. No ale pierwszą rzeczą, no to wiadomo, że przy old mecie można powiedzieć, że Zedliang z Hermanem, no to jest coś, co było przez cały czas w topie i to się nie zmieniło. Tak samo kwestia Liucze i tutaj tego Liucze temat, mi się zdaje, że z tym Aleksandrem był najmocniejszą opcją. Temat, który tutaj też wrzucaliśmy często wtedy, nie będę ukrywał, dla mnie Nevski z Joanną to była taka najmocniejsza meta i to było chyba takie trzech dowódców, których się brało pod uwagę najbardziej, nie? Brało się ich pod tym względem, a dobra, wychodzą fajni dowódcy, będziemy mogli tam rozwijać i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to jeżeli chodzi o CGA, no to mieliśmy Huo grał tutaj wtedy z Williamem, Guana oczywiście mieliśmy ze Scipio, tak samo YSG był wtedy, jak dobrze pamiętam, albo parowany z Ashurbanipalem, albo z Boudiką. Boudikę tu chyba się to już na bencha wbidawało. Często też oczywiście mieliśmy wykorzystaną to Małgorzata, jak dobrze pamiętam, było z Baburem. No i tutaj Ashurbanipal, Nebu był albo z Boudika YSG, albo Nebu z YSG, widziałem, że nieraz był grywalny. Oczywiście mieliśmy też tutaj już kwestię pana tego, tak, to jest Trajan, prawda? Trajan też był w tej mecie, a można spokojnie o tym powiedzieć. Tak samo tutaj Sargon też był w tej tierze B. Henryk, mi się zdaje, że też coś tutaj przy tych łucznikach gdzieś koło tej tieru B się kręcił. Boudikę czy podkręcić wyżej wtedy, no Boudika była tak mniej grywalna, mi się zdaje, też pamiętam. A Xiangyu też uważam, że to było gdzieś ten B-side, no bo tego Xiangyu w tym momencie się grało tylko, jak dobrze pamiętam, poczekajcie, gdzie jest Justynian? Tak, z Justynianem. Jego widziałem najczęściej, też sam tak grałem przez pewien okres. Więc ogólnie ta meta się tak polegała głównie na tych trzech dowódcach. Wtedy chyba taka najlepsza piątka to była Zedliang z Hermanem, Liucze z Aleksem, Nevski z Janką, Huo William i ten piąty, no to tu różnie grali. Albo grali Guan z Scipio, no bo Silence Guana robił mega robotę i nie będę ukrywał, że nie. Nie będę tu, wiadomo wam, mówił, że nie było, tak? Lecz Ashurbanipal z YSG też był grywalny, więc ja uważam, że to spokojnie. Ten szósty marsz to był właśnie ten Trajan był przeważnie tam gdzieś parowany z Mulan, gdzie mamy Mulan. Wygląda tak, żeby buffować jak najmocniej. Gdzie jest pani Mulan, to ją tutaj też gdzieś rzucimy, żeby było, że oni też wspomniałem, tak. Trajana przepraszam, ja siedziałem tam z Mulan jako ten taki szósty marsz buffujący, a potem z biegiem czasu to zaczęło tak zanikać. No ale tak był, taki staw wyglądał. No ale wiadomo, jak wchodzili inżynierzy, no to Małgorzata z Baburem też zaczęli robić jako ten szósty marsz. Czy też nawet siódmy robotę i można było zagrać na te 7 marszy, co mniej więcej widzicie w tym Olmecie. Wszystkim też musicie popatrzeć na to, że Liucze, jak wchodzi jako nowy dowódca, no to z Aleksandra. Wszyscy Liucze wtedy zestawiali ze Scipio Liucze, jak dobrze pamiętam. Ale rozwalaliśmy w sumie dwie dobre formacje, no bo Liu z Aleksandrem bardzo dobrze, przy oczywiście tam specjalnym drzewku, jak dobrze pamiętam, Aleksandra, bardzo sobie fajnie współpracowali. To też była ta formacja nowa. I wtedy Guan ze Scipio dalej sobie grali razem i to też naprawdę dobrze ludziom wychodziło. Na Huo jak wyszedł, to albo tutaj ludzie zmieniali Huo, grali na przykład taki zestaw Huo Joan albo Nevski William. Najczęściej się widywało Nevski Joanka, albo nawet Joanka była pierwszym, Nevski był tym drugim.
Tak często to bywało w tej starej mecie, więc ja nie będę tutaj jakby tak mam na wyrost mówił, bo to wiecie, to są dowódcy w KVK 2, nie? Przepraszam, w KVK już tak powiedzmy 4+, mamy tych sokowych dowódców i ci dowódcy są naprawdę nieźli. Ja wam ostatnio o KVK 1-2 nagrywałem już filmik z dowódcami. Teraz przyszło takie podsumowanie old mety do starej mety, co się zmieniło, a też wiadomo, poza tym, że pochodzili nowy dowódca z nowymi umiejętnościami, też z talentami, no to zmieniły się też formacje, te talenty Smite Combo robią robotę, Might and Kill też tam będzie za niedługo prawdopodobnie wprowadzane przy łukach. Zobaczymy, jak oni to rozwiążą. Też mamy informację, że z końcem roku 2025 do marca 2026 będą 3 nowe formacje. To też wpłynie na tą taką metę, którą tutaj gramy, no bo z Lianga, dobrze pamiętacie, gramy dalej na Cleana. Też tak grało Liucze z Williamem, grało się na Bow. Nevski, Joanka też Clean. No i tutaj resztę tych dowódców również na Clean, więc nic się tak jakieś dużo nie zmieniało. Ryana, wiem, chyba tam na Helona się zmieniało, z Mulan to było wiadome, no i tutaj na formację V Małgorzata z Baburem. No i tak to wyglądało, a ta meta ogólnie w tej jakby tak powiedzmy old genie, prawda? A przejdźmy teraz sobie do tematu new genu, czyli nowej mety, prawda? Jakbyśmy to teraz zestawili, no bo nie oszukujmy się, teraz ta meta jest różnie rozpierana. Mamy dowódcę, który dopiero wychodzi za też ten dzień, kiedy dostaniecie filmik, wyjdzie. I teraz jest pytanie takie do punktów, co robimy dalej? Czy coś tu się zmienia, czy coś tu będzie coś ciekawego wychodziło? Zacznijmy może sobie od takiego klasyka, który tutaj jest dalej w tej tierze S, czyli no z Liang z Hermanem. To jest dalej meta, to jest dalej moim zdaniem niepodważalna meta, jeżeli chodzi o dowódców. Gdzie mamy pana Hermana? Czy pan Herman mi uciekł? Nie. Drugim taką bardzo mocnym dowódcą bym rzucił spokojnie Artura, bo jest naprawdę niezłym dowódcą i Artur tutaj spokojnie się, wiadomo, paruje z Filipem, gdzie mamy Filipa. Też tutaj można, wiadomo, Williama wrzucić. I tak, mamy tutaj Williama, jego też można tutaj gdzieś, powiedzmy, gdzieś tam dorzucić do tego tieru. No i kolejny marsz, który mamy bardzo mocny i no przedtem można było spokojnie mówić, że William Wallace i Liucze to jest taki top, nie? Teraz na razie po pierwszych jakichś tam wstępnych, jakby tak powiedzieć, raportach wygląda na to, że BQ z Liu, czy BQ z Liu lub też BQ z Williamem będzie naprawdę niezłym marszem w te, jako ten main marsz piechoty, tak? I tu ciężko byłoby mi jakby coś zmieniać. Mi się zdaje, że ci dowódcy są spokojnie w tierze S+. Może być tak, że jeden z tych dowódców, William lub też Liu, wypadnie, chociaż w IQ chyba Liu wychodzi najlepiej w tym momencie, takie ze względu na AOE, tak? AOE damage to jest najważniejsze. 2 talenty pod smite damage, do tego dochodzi nowa formacja 5 ser, więc tutaj ten IQ będzie naprawdę mocny moim zdaniem. No i też mamy tego Williama, no i ciężko mi tak powiedzieć, co to będzie takim na pewno topem, ale między tą trójką można naprawdę testować i mieszać. No i mamy Ragnara z Sypio. Ja tu już to jest tier S, bo nie będę ukrywał troszeczkę, że jest BQ, jednak ta para tak troszeczkę będzie dalej mocna przy 5-6 marszach, ale troszeczkę opadła z sił, takie jest moje zdanie. No i Huo Yuanka to jest moim zdaniem tier S dalej, więc to jest naprawdę bardzo mocny marsz i tutaj tak widzicie już się nam robi raz, 2, 3, 4, 5 bardzo dobrych marszy. A jeszcze nie przeszliśmy do drugiego marszu łuczników. No i teraz, co byście tu zrobili? Bo dużo ludzi mówi, słuchaj, ten Ashurbanipal dalej grywalny z YSG. I dopóki nie wyjdzie nowy dowódca łuczników, to mi się zdaje, że Ashurbanipal z YSG spokojnie może umówić w tier S. Chociaż wiadomo, że niektórzy też grają taki zestaw jak Shajara z Ashurbanipalem lub też z YSG, ale ja Shajara to bym bardziej dał do tieru A, nie? Tutaj z tego patrzę, bardziej patrzę pod obrażenia AOE, nie? No i też musimy nie zapominać o jeszcze jednym zestawieniu, które jest naprawdę niezłe i to jest inżynierii. Ja uważam, że oni są spokojnie w tierze S. Tierze S, nie S+. Tak mi się zdaje, że tak będzie chyba w tym momencie najbardziej sprawiedliwe. Gdzie jest pan Gaia? Gaia Madak z Gonzalo. Mi się zdaje, że to jest najbardziej sprawiedliwe, ponieważ ten marsz inżynierów dla większości graczy jest używany jako ten 6-7 marsz. Dużo ludzi lubi grać w pole. Gaia Madak i z Gonzalo zapewniają wam bardzo dobre kapeki, ale nie dam ich do tieru S+, z tego względu, że mi się zdaje, że są dowódcy, którzy są dużo mocniejsi od tego ze setupu, nie?
Jest to naprawdę wysoka meta, ale jednak jakbym go gdzieś tutaj wrzucił niż powiedzmy do najwyższej półki, nie? Wierzę, ja bym w tym momencie zostawił Nevskiego i Belizariusza Prime. Tak myślę, widziałem, że takie marsze też grają, ludzie grają, co grają na 7 marszy też kombinują właśnie Nevski i Belizariusz. Myślę też, że to jest dobra odpowiedź, tutaj Eleonora akurat mamy schować. Co byśmy tu mieli dalej? No i tu jest temat kolejnego dowódcy, który wypadł z obiegu, no bo Guan był bardzo grywany ze Scipio, teraz Scipio lubi się z Ragnarem. Więc Guana dalej bym dał do tieru A. Aleksander wchodzi już do bencha w Siege B, z tego względu, że no ten Liu ma dwóch dużo lepszych dowódców już do parowania niż z Aleksandrem, plus muzeum oczywiście. Więc on tutaj naprawdę benchuje już, bo dość mocno. Małgorzata oczywiście z Baburem dalej to jest dla mnie dość wysoki tier i to jest dalej tier A. Tutaj akurat tych panów to ja bym badał gdzieś tutaj, nie widzę dla nich tutaj przyszłości w inżynierii, takie jest moje zdanie. Nie widziałem jakichś tam super raportów w nich. Zresztą oni są bardziej traktowani chyba jako ten drugi marsz. No i tu mamy standardową Xiangyu z Williamem, jeżeli chodzi o zestaw w tierze B. Dochodzi do tego Trajan, Boudica i Henryk, czyli coś, co jest naprawdę nisko, albo lub też w ogóle niegrywalne. William, chociaż wiecie co, Williama damy jeszcze do tieru A. Dlaczego damy Williama do tego tieru A? Wiecie dlaczego? Dlatego, że William zwykły z kawalerzy jest nieraz grywalny tutaj z Arturem jako na delcie i on sobie tam nieźle daje z tym rady, więc ja bym tego Williama w sumie wrzucił jeszcze do tieru A. Dostał takiego buta, to jest jakby taki, wiecie, dowódca, który robi różnicę, tak jak Aleksander robił przy Liu. I ten dowódca już jakoś tak bardzo nie zostaje w tyle w sparowaniu z Arturem. Philips jest dalej topem. Ale ja bym tak go już rzucił do tego tieru A. Jeżeli ktoś wiadomo ma na przykład Artura i ma Williama, no to ja bym to parował, że nie macie gówna Filipa, nie? Lub też nie grać na 5 marszy. Więc Artur Philips na delcie, przede wszystkim pamiętajcie delta, czyli pod combo najbardziej by tu pasował. I tak moim zdaniem wygląda ogólnie ta meta tieru, jakby old tieru i tieru nowego, tak? Wiadomo, tutaj nie mówimy o dowódcach garnizonu, mówimy głównie o garnizonu, a nie rally, mówimy głównie o openie, na tym się skupiamy. Wiadomo, ktoś tu powie, dałeś Tarika w poprzedniej ankiecie, okej, mogą gdzieś tam tego Tarika też rzucić, bo tam w piechocie gdzieś tam ten Tarik się przebijał, walczył. No ale jakoś dla mnie to dużego jakby wrażenia nie zrobiło. Ja bardziej patrzę na tym, co teraz wygląda na KVK, jak widzę, jak grają inni gracze. Mi się zdaje, że w tym momencie to jest taka najbardziej taka sprawiedliwa meta, jak porównamy sobie starą metę do nowej mety. Tu się dużo tak bardzo nie zmieniło, bo dochodzi nowi dowódcy, którzy są bardzo mocni, i dowódcy, którzy jakby tak stracili na swojej wartości, zeszli troszeczkę niżej w tierze. Więc no takie jest moje zdanie na tą chwilę. Jeżeli wiadomo macie jakieś swoje opinie, to wyraźcie je bez dwóch zdań. Napiszcie, że na przykład co byście inaczej wy zrobili. Ja myślę, że tam to dla was stworzyłem jest naprawdę nieźle. Najbardziej ciekawi wiadomo ten nowy dowódca, jak on się będzie prezentował. Mike jest, mi się zdaje, że jednym z takich bardzo mocnych dowódców i on z Liu sobie da radę, tym bardziej, że jak on tam coraz bardziej schodzi, to wbije więcej. Zobaczymy, jak jego ta Malet chyba się nazywa, jak ona będzie pracować. No i co? Myślę, że tyle na dzisiaj dla was, jeżeli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że taki filmik porównania old mety do nowej mety jest naprawdę fajny i możemy tutaj spokojnie wszystko sobie fajnie dograć i wszystko przedstawić. Więc tyle ode mnie, trzymajcie się, na razie, do zobaczyska, elo, cześć, hej!